Szanowni Państwo, i tak oto rozpoczyna się środa, godzina 10, punktualnie 27 sierpnia. Na pewno ten dzień przejdzie do historii nie tylko giełdy papierów wartościowych, ale przede wszystkim Han ETF, bo mamy właśnie kolejny debiut na warszawskim parkiecie, 15. debiut ETF właśnie na giełdzie papierów wartościowych. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Dzisiejsze spotkanie, jak widzicie, jest troszkę inaczej zorganizowane, więc ja bardzo serdecznie witam Marcin Opoka, Robert Stankiewicz. I wspólnie pomożemy Państwu przetrwać te najbliższe minuty, a proszę nam uwierzyć, one będą na pewno ciekawe. Ale pozwólcie Państwo, że najpierw powitamy naszych gości. Bardzo miło Państwa tutaj widzieć. Pozwólcie, że zacznę od naszych gości i przywitam ich w ich ojczystym języku. Very warm welcome to you, Hector and Magda. We have with us today Hector McNeil, co-CEO and co-founder of Han ETF, and Magda Kowalik, who's the capital markets manager at Han ETF. Welcome to Warsaw. A ja w naszym ojczystym języku przywitam gospodarzy tego spotkania. Marcin Kobza, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Wiedziałem, że się pomylę. Tak. Michał Kobza, przepraszam bardzo. Zawsze musi być ten pierwszy raz i dobrze, że to ja się pomyliłem, a nie nasi goście. Michał Kobza, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Witam nasze wspaniałe działy na Giełdzie Papierów Wartościowych, dział rozwoju rynku, dział emitentów, dział komunikacji i promocji. Dziękuję, że jesteście z nami i dziękuję, że doprowadziliście do tak wspaniałego dnia, jakim jest ten debiut ETF. Witam też przede wszystkim naszych gości i pozwólcie, że szczególne słowa adresuję do naszych młodych przyjaciół. Szkoła letnia Go for Poland jest razem z nami przez cały tydzień na warszawskim parkiecie. Więc bardzo naprawdę nam miło, że możecie zobaczyć, jak wyglądają debiuty na warszawskim parkiecie. To nie jest debiut spółki, od razu mówię, ale debiut instrumentu, który liczymy, że całkiem będzie miał duże znaczenie na warszawskim parkiecie. A jak pokazują poranne obroty, to duże znaczenie już się zaczęło. And from my end, a very, very warm welcome to those who are watching us online. We are live streamed on YouTube. And hopefully your team in London is following the event. We are very happy to have them. Bardzo dziękujemy jeszcze raz, że jesteście z nami. Tyle tytułem wprowadzenia. Teraz na scenę zapraszam bardzo serdecznie Michał Kobza, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Nie pomyliłem się, jest dobrze. Proszę. Dzień dobry, witam serdecznie w ten słoneczny poranek w Warszawie. Kontynuujemy naszą, no można już powiedzieć, jeszcze letnią, kalendarzowo, jesienną, pogodowo ofensywę ETF-ową na giełdzie. W zeszłym tygodniu mieliśmy debiut ETF-a dywidendowego, w tym tygodniu mamy debiut ETF-a Future of Defense, którego emitentem jest Han ETF. Jak to bywa, mamy już 15 instrumentów, jak to bywa praktycznie z każdym nowym listingiem. Rozpoczynamy nowy rozdział i tak jest tym razem także. Tym razem nowy rozdział polega na tym, że mamy pierwszy ETF tematyczny notowany u nas na giełdzie. ETF-y tematyczne to te ETF-y, które pozwalają inwestorom uzyskać ekspozycję na trendy, megatrendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne. Tak jest właśnie teraz ETF-em, który większość swoich zebranych środków inwestuje w spółki z sektora obronności i cyberbezpieczeństwa, co ważne, powiązane z krajami NATO, także temat bardzo na czasie, jeśli chodzi o naszą część Europy. Jeśli chodzi o samego emitenta, nie jest to pierwszy listing u nas. Prawie 2 lata temu debiutował inny produkt, z którego instrumentem bazowym jest fizyczne złoto, który także cieszy się dość dużym zainteresowaniem naszych inwestorów. Obroty na tym instrumencie wygenerowane to już ponad 60 milionów złotych w tym czasie. I maybe let me now address Han ETFs represented today by Hector and Magda. For those of you who don't know, Han ETF is a well-established brand in the ETF industry, known for its innovation,
and disruption. So thank you guys for being with us today. Thank you for your constant trust in our exchange. It's just mentioned it's your second product listed here, and we do hope after some conversation last evening that it's not the last one. And I really look forward to our future events celebrating listings of your products here in this very building. So thank you very much for your efforts, for your team efforts, for making it happen. Znowu przejdę na polski, także chciałbym podziękować również podmiotom, bez których by się to nie udało. Przede wszystkim Santander Biuro Maklerskie, który jest animatorem dzisiejszego debiutanta i dzięki niemu jest możliwość zawierania transakcji. Oczywiście chciałbym też podziękować wewnętrznie zespołom giełdowym, zespołom KDPW, które przyczyniły się do dzisiejszego debiutu. Dziękuję bardzo i oddaję głos prowadzącym. Bardzo dziękujemy prezesowi Michałowi. Thank you so much. Hector, now the floor is yours. Hector McNeil, co-CEO, co-founder of Han ETF, will share a few words about today's listing. Good morning. Lovely to see everyone. It's good to see that NATO's the only showing with the green on the screen today rather than the red that's across the board. Thanks to Martin and the team for hosting us today. We're very proud to be listing our second product in Poland. Han ETF is basically my fourth ETF business that I've established now with my current business partner Nick Bienkowski, and Han actually stands for Hector and Nick, so nothing more complicated than that, not a Chinese dynasty or anything like that, which a lot of people think that we're doing. So Han's been around for 7 or 8 years. We're Europe's first and leading white label ETF provider. And what that means is that we work on behalf of other asset managers to provide the spades and shovels or the infrastructure for them to issue and launch ETFs in Europe. There's 138 brands in the ETF space in Europe today. I mean, obviously everybody knows the likes of iShares and Vanguard, etc. But there's actually 138 brands in the ETF space. And on the Han platform, we actually house 26 of those brands. So we have a very large proportion of the European market on our platform to date. You have some great names like Jupiter Asset Management, the Royal Mint, which is obviously the gold product that's listed here already, as well as businesses such as Guinness Global, big US asset managers like Harbor Capital, and companies like Sprott Asset Management. We are actually not the classic ETF provider that provides, cheap beta products. We're not the S&P 500 or the US Stocks 50 guys. We tend to be more on the innovative spectrum. So thematic products, active products, firsts to market. So, for example, we created the world's first physical carbon credit ETF, which is got a ticker CO2. So we tend to provide a lot of innovation and actually give access to the ETF market for people who want to come with a product, an innovative idea and don't have the infrastructure to set that up. And actually, NATO is a great example of that. NATO was backed by some private individuals who had this vision, basically, to support the effective investment into NATO countries' defence armaments. We're big believers that there needs to be an efficient capital market system to support the defence of NATO and NATO allies. And this product actually only invests in companies that are actually headquartered in NATO countries and NATO allies. So we think it's not just a great investment product, but we think strategically and geopolitically it's an absolutely important product to have. And it's actually been hugely successful. It's nearly $3 billion of assets. It's one of the fastest growing products in Europe and the world. And its performance has been pretty good as well. It's also got a sister product, which is a European-focused future defence. And in the last couple of weeks, we've also launched a Indo-Pacific ex-China
version as well. So, and as was said before, we're hopeful to bring many more of these products going forward from that perspective. Han ETF has grown in the last 2 years. We grew, last year we grew at 65%, and this year we're already up 75% to $8.5 billion of assets. So we're actually the fastest growing asset manager in the ETF space in Europe today as well. So on that note, I'm very happy to see NATO listed in Poland. I do think that Poland is one of the fastest growing economies in Europe, and I can see that ETFs are going to be a very, very big deal in Poland over the next 5 to 10 years. You've got a platform today which is highly innovative and impressive, but I think you'll see tenfold growth in that in terms of number of products, in terms of assets over time, as you see organizations like Han want to come and access Polish investors. And as Polish investors wake up and understand the power of the ETF wrapper, which clearly the rest of the world is experiencing at the same time. So on that note, I'd like to thank Martin and the team again for having us today, and let's have some great success with NATO, and then hopefully we bring more products from there. Thank you. Yeah, thank you very much, Hector. We are very happy to have you. Please remain on stage. It's time for you to receive the official certificate. Thank you. No i teraz jest ten moment oficjalny. Zapraszamy Michała na scenę. Na środeczek poprosimy. Chwila dla reporterów. Bardzo dziękujemy. Thank you very much. Mimo że to była uroczysta chwila, certyfikat został wręczony od godziny 9. Tak jak Marcin powiedział, już mamy obrót tym instrumentem na warszawskim parkiecie. Mamy dobry wynik, ale to jeszcze, Marcinie, sprawdzimy potem, co się dzieje. Na razie wiemy, że jest całkiem dobrze jak na debiut. A będzie tylko lepiej. Będzie tylko lepiej. My zostajemy dalej. Teraz zapraszamy. Już Magda jest. Czas przybliżyć kilka informacji na temat tego debiutu, przede wszystkim na temat tego instrumentu ETF NATO. Magda, scena jest twoja. Zapraszamy. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Kowalik i mam zaszczyt reprezentować firmę Han ETF w tym historycznym momencie notowania Funduszu Przyszłości Obronności, otwartego funduszu typu ETF na głównym rynku warszawskiej giełdy papierów wartościowych. W imieniu kapituły Han ETF dziękujemy zarządowi GPW za serdeczne powitanie. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym na dzisiejszym debiucie Funduszu Przyszłości Obronności ETF NATO, w szczególności gościom honorowym, członkom stowarzyszeń inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych, przedstawicielom domów maklerskich i uczestnikom rynku, którzy wspólnie z nami świętują emisję ETF NATO. Jest to dla nas przełomowa chwila w obecnych czasach globalnych wyzwań geopolitycznych. Future of Defense UCITS ETF, symbol ETF NATO, to nasz flagowy produkt, który zgromadził ponad $2,8 miliarda w zarządzanych aktywach. ETF odwzorowuje indeks EQM Future of Defense, zapewniając ekspozycję na spółki w ekosystemie wzrostowych wydatków NATO oraz sojuszników NATO na obronę i cyberobronę. Z dumą oferujemy polskim inwestorom dostęp do strategii inwestycyjnej opartej na kluczowej roli Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz ożywienia sektora obronnego w zapewnianiu długoterminowego bezpieczeństwa.
sojuszu, który obejmuje ponad 1 miliard obywateli państw członkowskich. Polska jest najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie z niezachwianym zaangażowaniem w Międzynarodowy Sojusz NATO i udokumentowanymi wydatkami na obronność na poziomie prawie 5% produktu krajowego brutto. Polska obecnie posiada 3. największą armię w NATO. Statystyki mówią same za siebie, że Polska ma ogromny potencjał inwestycyjny. My, jako globalny emitent z siedzibą w Londynie, wierzymy, że Polska jest rynkiem przyszłościowym, szczególnie w dziedzinie obronności. Dzisiejsze notowanie jest owocem naszego przekonania, że następnym krokiem wspomagania rozwoju i tak odpornych wyników gospodarczych jest potrzeba poszerzenia możliwości inwestycyjnych dla Polek i Polaków, szczególnie dla tych osób w społeczeństwie, które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w alokacji swoich pieniędzy na rynku kapitałowym. Na naszych oczach właśnie staje się to możliwe poprzez wprowadzanie konstruktywnych, nowych instrumentów do inwestowania. Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli cieszyć się z plonów dzisiejszego notowania na rosnącym segmencie ETF na warszawskiej giełdzie, która w tym roku odnosi rekordowe wyniki. Stawiamy na zdywersyfikowane strategie w ramach funduszy ETF, które są skutecznym, sprawdzonym i prostym w użytku wehikułem inwestowania tematycznego. Najlepszym przykładem tego, że każdego dnia myślimy przyszłościowo, jest nasz prezes, pan Hector McNeil. It's about you, Hector, now. Yeah. Yes. Weteran branży ETF, którego osiągnięcia były instrumentalne w stworzeniu wieloskalowych biznesów popieranych przez globalnych udziałowców. Han ETF to największy w Europie emitent funduszy UCITS ETF oraz ETC typu White Label, specjalizujący się w tezach i trendach inwestycyjnych kształtujących przyszłość. Łączne aktywa zarządzane przez nas przekroczyły w tym roku 8,6 miliarda dolarów, 8,6, ogromny numer, w ramach strategii szeregu innowacyjnych inwestycji w ramach ETF. Wielkie znaczenie miało wprowadzenie na polską giełdę 30 sierpnia 2023 roku produktu ETC z ekspozycją na fizyczne złoto z Royal Mint, mennicy królewskiej, jednej z najstarszych firm na świecie, która specjalizuje się w produkcji monet dla Królestwa Anglii, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa i państw Wspólnoty Narodów. Chcę podkreślić, że był to pierwszy produkt ETC na fizyczne złoto notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj, 27 sierpnia 2025 roku, ponownie Warszawa jest miejscem otwarcia naszego flagowego produktu z ekspozycją na wydatki NATO poprzez nasze pierwsze notowanie typu ETF w Polsce. Z wielkim zadowoleniem rozszerzamy naszą ofertę przez fundusz ETF NATO dostępny na warszawskim rynku regulowanym. Fundusz dedykowany dla wszystkich Polek i Polaków, inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Jeszcze raz dziękuję za Państwa obecność. Cieszę się, że możemy wspólnie świętować ten wielki dzień i oddaję scenę na dalszą część ceremonii. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Magda Kowalik, menadżer w Han ETF. Magda, dziękujemy za to wprowadzenie. Szanowni Państwo, ale my próbujemy rozbudzić zainteresowanie wśród naszych gości, którzy przychodzą na debiut. Więc teraz mamy kilka słów o tym w ogóle, co to jest inwestowanie w ETF-y tematyczne, bo przypomnę, dzisiaj mamy tak naprawdę, tak jak Magda powiedziała, dla Han ETF jest to historyczny moment, bo drugi produkt wprowadzają na Giełdę Papierów Wartościowych, a dla nas na giełdzie jest to historyczny moment, bo po raz pierwszy na giełdzie w Warszawie mamy tematyczny ETF. Więc pora kilka słów powiedzieć o tych tematycznych
ETF-ach. Artur Wiśniewski, autor bloga stockbroker.pl, współzałożyciel Atlas ETF. Arturze, zapraszam serdecznie. Porozmawiajmy przez chwilę właśnie o tym, czym są ETF-y tematyczne, bo ja zamienię się troszkę w taką rolę laika. Na giełdzie edukujemy, czym są ETF-y. Mówimy o tym, że to jest bardzo ciekawy produkt do takiego długoterminowego inwestowania. Jeżeli ktoś nie ma czasu, a chciałby zainwestować sektorowo, mieć przegląd spółek, to proszę bardzo, wybierzmy jakiś ETF, na przykład na WIG20, MWIG40, a tutaj proszę bardzo, wchodzi nam zupełnie nowy produkt, ETF tematyczny, który można mieć takie wrażenie, troszkę byłby takim zaprzeczeniem takiego klasycznego podejścia do ETF-ów. Dzięki za zaproszenie. Tak, ojcem inwestowania indeksowego, jak wiemy, był John Bogle i słynął on z tego, że zalecał inwestowanie bardzo szeroko zdywersyfikowane na cały świat, chociaż w jego przypadku byłoby to S&P 500. No i pytanie, czy John Bogle kupiłby taki ETF na spółki sektora obronnego? Kupiłby? Zróbmy szybką ankietę. Jak sądzicie, czy by kupił ETF na spółki sektora obronnego? Ręka do góry. Kto uważa, że tak? Jest kilka dłoni. A kto uważa, że nie? No, ja stawiam, że nie. Ja też sądzę, że John Bogle nie kupiłby ETF-a na spółki sektora obronnego. I zgodnie z badaniami ETF w portfelu, które ukazały się na początku tego roku, około 40% osób inwestujących w ETF-y w Polsce ma taką bardzo prostą, pasywną strategię. Ale No właśnie, gdzie jest haczyk, Artur? Bo to musisz wyjaśnić. jeszcze więcej, bo 50% osób zadeklarowało, że łączy inwestowanie pasywne z aktywnym. I to inwestowanie w tego typu ETF, jak ETF-y tematyczne, wpisuje się w tą grupę 50% ankietowanych, którzy właśnie łączą inwestowanie pasywne z aktywnym i ETF-y tematyczne są tą częścią aktywną w tej układance. Czy chcesz powiedzieć, że mając instrument pod tytułem ETF, jesteśmy w stanie tak zdywersyfikować swój portfel, że jeżeli myślimy o tym długoterminowym, pasywnym inwestowaniu, jak najbardziej możemy to robić za pomocą ETF-ów, a teraz dochodzą instrumenty, które mamy na warszawskim parkiecie, które będą służyły takiemu aktywnemu inwestowaniu? Tak, jeżeli naszym celem jest wyłącznie dywersyfikacja, to prawdopodobnie wystarczyłby nam taki jeden szeroko zdywersyfikowany ETF, nawet jeden instrument. Natomiast mało i część osób w ten sposób chce inwestować, ale są osoby, i pewnie ja należę do tej drugiej grupy, które lubią, jak w portfelu coś się dzieje, jest szansa na to, aby zarobić trochę więcej na przykład, albo osiągnąć podobne wyniki przy nieco niższym ryzyku. Oczywiście te trochę więcej to dla każdego będzie oznaczało co innego. Ja tak zastanawiam się, a kto wymyśli kiedyś taki ETF na ETF-y, żeby mieć wszystko, i pasywne, i aktywne instrumenty w jednym portfelu i tak samo mówić, że mamy i zarówno i tematyczne, i klasyczne ETF-y. Ale to pewno przyszłość pokaże, że... Już powstają. O właśnie, no to już nie jestem w stanie być pierwszy. Dobrze, Arturze, ale wróćmy do tego tematycznego ETF-a. Bo to nie jest kwestia mody, tak? Owszem, o ETF-ach mówimy, jest głośno, ale tematyczne ETF-y, jak to można by było wytłumaczyć? Bo my mówimy tutaj o sektorze obronnym, który debiutuje teraz na giełdzie papierów wartościowych, ale tematyka może być szeroka i wydaje mi się, że ten ETF ma sukces wtedy, kiedy ta tematyka wpisze się akurat w dany moment, kiedy inwestorów będzie można daną tematyką zainteresować. Tak, powiedziałeś, że to nie jest kwestia mody. Ja bym powiedział, że jednak trochę jest, ponieważ tego typu instrumenty powstają najczęściej w odpowiedzi na różnego rodzaju wydarzenia. Co stało za tym, że zaczęły powstawać ETF-y sektora obronnego? Myślę, że to jest dość oczywiste. Różnego rodzaju zawirowania geopolityczne, czy w naszym regionie, czy szerzej na całym świecie. Natomiast fakt jest faktem, że tego typu instrumenty stają się coraz bardziej popularne i powoli zaczynają wchodzić też do mainstreamu, co pokazują choćby statystyki odwiedzalności
wyszukiwarek A internetowych. właśnie, bo ty nie jesteś tylko edukatorem i dużo mówisz na temat ETF-ów. Współprowadzisz Atlas ETF, gdzie ma się tam przegląd naprawdę dostępnych ETF-ów, które są zarówno na polskim rynku, jak i na świecie. Możesz zdradzić, którymi ETF-ami najbardziej się interesują te osoby, które wchodzą na Atlas ETF? Nie będzie to pewnie dużym zaskoczeniem, że nadal tą największą popularnością cieszą się ETF-y na te szeroko zdywersyfikowane indeksy S&P 500, MSCI World, All Country World Index, złoto. Natomiast powoli wśród tego mainstreamu zaczynają się pojawiać też ETF-y tematyczne i tu ciekawostka, 6. najbardziej popularny ranking ETF-ów na Atlas ETF.pl to jest ranking na spółki sektora obronnego. Dlatego przed naszym spotkaniem podszedłem do Magdy i zapytałem, czym kierowaliście się, wprowadzając akurat ten ETF, no bo tak się składa, że spośród ETF-ów tematycznych to jest numer 1. W top 3 mamy też spółki dywidendowe. Patrzcie, Mamy Debiut już coś z takiego? poprzedniego tygodnia, plus jeszcze AI. I tak wygląda top 3. No ale wśród rankingów na ETF-y tematyczne, rankingów ETF-ów tematycznych, to właśnie defense jest takim najbardziej popularnym, mam na myśli tutaj liczbę wyświetleń, tematem, jeżeli chodzi o rankingi ETF. No dobrze, to jeśli chodzi o to pytanie do naszych gości, to będzie jeszcze okazja zadać to pytanie. Bo obiecuję, Marcin, pamiętaj, zadajemy to pytanie od Artura. Dobrze, to na koniec jakbyś podsumował, ETF-y tematyczne, to nie jest troszkę takie komplikowanie na siłę, wymyślanie nowych produktów, skoro mamy taki uniwersalny ETF, klasyczny ETF, który obejmuje sektory, indeksy, spółki, a tutaj nagle powstaje coś nowego. To nie jest coś na siłę? Jest to w pewnym sensie komplikowanie i niektórym osobom na tym nie zależy. Powiedziałem, jest to całkiem spora grupa, około 40% prawdopodobnie. Natomiast całkiem sporo osób chce od życia czy od swojego portfela coś więcej. Dzisiaj jak przyjechałeś do centrum? Samochodem, taksówką, tramwajem? Nie, ja korzystam z komunikacji miejskiej. Ja zawsze mam ten dylemat i powiedziałbym, że tramwaj to jest takie inwestowanie szeroko zdywersyfikowane w jakiś jeden instrument, nie wiem, na cały świat czy na USA. On nie jedzie może zbyt szybko, ale nie stoi w korkach, wiemy mniej więcej, o której dojedziemy. Natomiast taksówka może przyjechać dużo szybciej, jeżeli jedziemy poza godzinami szczytu, albo wolniej, jeżeli jedziemy w godzinach szczytu. I w zależności od tego, jak oceniamy, czy te godziny szczytu właśnie mamy, czy nie, no to czasem lepiej wybrać ten lub inny środek transportu. Na samym końcu pytanie brzmi, czy my chcemy dojechać trochę szybciej do tego celu, a jeżeli tak, to jak oceniamy, czy mamy właśnie dogodne, sprzyjające warunki, żeby wziąć ten środek transportu, który tą szansę nam da. Artur, to ja proponuję, zostawmy naszych gości z takim właśnie pytaniem. Niech każdy sam już odpowie na to pytanie i to wtedy będzie mógł określić, jaka jest jego strategia inwestycyjna. Czy będzie inwestował w ETF-y tematyczne, czy w ETF-y klasyczne, a może wybierze zupełnie coś innego, może wybierze coś nowego, co pojawi się już niedługo na warszawskim parkiecie. Artur Wiśniewski. Arturze, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy chociaż troszkę temat ETF-ów tematycznych. Podkreślę jeszcze raz, to pierwszy tematyczny ETF debiutuje na warszawskim parkiecie. ETF NATO. Arturze, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Artur, Robert, dziękujemy serdecznie. No, ja wiele porównań inwestycyjnych słyszałem już, ale żeby ETF-y do tramwaju, a na to jeszcze nałożyć godziny szczytu, to tego jeszcze nie było. Także bardzo się cieszymy, Artur, że można zawsze od ciebie dowiedzieć się czegoś nowego. Wielkie dzięki. W międzyczasie mamy dobrą wiadomość, że popularność NATO rośnie i obroty również. I to bardzo solidnie. Z drugi pod względem zainteresowania i obrotów ETF w tym momencie. Gratulacje. I'll switch to English now. We had a panel in Polish, a very interesting view on the thematic ETFs in general. We have a great opportunity now to ask some challenging questions to Hector, who's been in the ETF industry since almost the beginning of time. Hector, please come on stage, and I'll have some questions prepared for you.
We are very happy to have you. It's a great opportunity for us and the Polish investors to learn a little bit. So Honey ETF, by far the fastest growing platform. Congratulations on the impressive trajectory and the assets under management. But you're a European platform, and I'd like to play a little bit of a devil's advocate role now. We've got hopefully all it takes in Europe to be successful in that industry. Still, the Americans have like 11.5 trillion assets under management in ETFs. In Europe, 2.5 more or less. So it's 4 to 5 times bigger. Why is that so? I mean, what else do we need to do to be able to catch up? And why hasn't it happened yet? Well, it's like everything in America, it's always bigger, right? Including drinks and food and bellies. But so, no, I think the reality is that, obviously ETFs were, in fact, we talked last night, they were first created in Canada. And then the US embraced it, and took that to another level. And really, it's not that the US is bigger than us, it's just ahead of us. It's sort of 3 to 5 years ahead. And the CAGR and growth rate of the ETF market has averaged around about 25%, over the last 25 years. And the growth rate is exactly the same in Europe as it is in the US. In fact, just as a measure of that, when we came up with the idea of HAN in 2018, the global assets under management, the European assets under management were about 700 billion. So from when we came up with the idea of HAN to today, it's gone from 700 billion to 2.5 trillion. Just as one other measure, when I got involved in ETFs, the global AUM was 30 billion and Europe was 5 billion. And we didn't think it was a small industry then, so it's grown from 5 billion to 2.5 trillion over that time, and it's still growing at 25% every year. Very, very interesting. Would you say there's still room to grow even in the US? I understand that we need to have the room to grow in Europe, but... Yeah, definitely. I mean, I've very recently started coming up with a terminology, calling it the ETF black hole. And, black holes are continually growing, but they also suck everything into their orbit. And if you think about the black hole of ETFs, is that it started off with passive. So all these sort of ETF 101, the FTSE 100s, the S&P 500s, the MSCI Worlds, they were part of the orbit first. Then smart beta came into that orbit. Then thematics came into that orbit. Then who would have said active would have come into that orbit? I mean, if you look at active ETFs, in the last 4 years in the US, 75% of all new ETFs have been active ETFs. And about 30% of the AUM volume is in that space. I mean, in the US now, you have over 600 issuers, and around about 15 new issuers a month coming out in the US. So you've got the scenario where you've got the US Post Office as ETFs, the US Army Pension Fund as ETFs, the Motley Fool website as ETFs. So it could be one day Arthur's website as ETFs. And just ask Kevin, the YouTuber, as his own ETF in the US, right? So everybody's in the ETF game, and that's what's starting to happen here in Europe. And I think what's really driving that is that while it was just a passive story, iShares, Vanguard, all those guys have a distinct advantage of scale and cost. When it starts to get into things like thematics and active, it's not about scale and cost anymore, even though that's still important, but it's as much about IP and content and brand and performance. And that opens the door to a lot more participants from that perspective. And when people were looking at, competing against iShares and Vanguard, they would have thought, well, I need 500 passive products to do that. When they're looking at their active products, they're really just future-proofing their business. They're adding the active ETF wrapper to their UCITS, to their fund range, to their OICs, to their Cayman funds, to their structured products. They're just adding the wrapper. They're not really becoming an ETF firm. They're just adding that. And that only means that they only need to think about 5 to 15 ETFs. So the cost of entry drops dramatically. And I think one of the big enablers in the US market has actually been the growth of white labeling. And actually, we were first here, but they already existed in the US. You've got firms like Tidal
over in the US who are nearly $50 billion of assets now, and they paved the way to allow people to come into the market. Probably the most successful one is actually US Bank as a custodian. They run multi-series trusts. And they now account for 40% of all new ETFs in the US coming to market. They've got 850 ETFs on their platform, and around about $250 billion of assets. And they just make it very turnkey for people to get into the market. And I think, without the white labeling, it's very difficult to get that sort of turnkey solution. Thanks very much for that. Super interesting. I didn't have a clue that Kevin, the YouTuber, has his own ETF. It's actually got pretty good performance as All well, right. actually. Yeah. Very well. It's interesting to hear the black hole theory. Having said this, I hope we will still have some other financial instruments to trade with. That'd be at least here. Robert and Arthur also touched upon the passive investing versus thematics. We all realize now that ETF is more of a wrapper than an investment strategy. But obviously, thematics face a little bit of a criticism every now and then. Some claim that it's more of a storytelling / marketing. And whenever that happens, this theme that the ETF invests in is probably already gone. So what's your take on that? I mean, the NATO has been there for quite some time, performing incredibly well, but you also have a range of other thematic ETFs, and I know you change strategies and themes every now and then. Is there a space for thematic ETFs in everybody's investment portfolio? Yeah, I always say to people when they bring an ETF out, one of the things I say to them, it's the first time my mum can buy your product. Because she can buy one share, and she gets one share on the same basis that Fidelity or Vanguard or BlackRock could buy 1 million shares for. So it's the most democratic wrapper that you can get on the marketplace. So having that ability to get institutional grade products, through exchanges like GPW and through brokers like mBank, XBT, etc., is extremely powerful from an investor's perspective. Look, thematics are one part of a full toolkit for investors to use, and I think generally the best sort of investment portfolios are diversified, and you've got some building block components to that. Whether that's the MSCI World. Whether that's the week 20, you've got, or gold or stuff like that, that's basically going to be your staples. Where I think thematics play a role is sort of more the satellite type allocations. So, maybe the 2 to 5%. What I really like about thematics from an investment perspective is everybody has an opinion on thematics. As an industry, we're very obsessed with terminology and language we understand. We talk about factor investing or value investing. My mum doesn't have any idea what you're talking about when it comes to that, right? But if you ask my mum about the internet, or you ask my mum about geopolitics, or you ask my mum about cloud or e-commerce or whatever, she'll have an opinion on it, and she'll have a view to sort of say, well, actually, that's the way the world's going. I can see in my newspaper about AI. So therefore, this is a big thing. I can invest in that. So she'll understand that a lot better from an investor perspective than any other thing we will talk about, because her opinion's already there. I think the mistake people make on thematics is everybody will say, yes, it's a long-term trend, but they'll want to get short-term gains. So you've got to take a view with a thematic to sort of say, well, actually, I'm investing in this for a 5, 10, 15-year journey. And I think when you do that, you can take your eyes off the volatility that comes along with thematics. Because if you think about it, anything that returns potentially 60, 70% in a year... It's unbelievely amazing performance, isn't it? But equally, it can go down. Yeah. 50, 60, 70% in a year, right? But equally, what I would say is if you said to anybody in the audience, is AI going to be a much bigger thing in 10 years' time than it is today, what would everybody say?
Yes? So a thematic ETF will let you do that investment, and you don't even have to do a lot of analysis to make that investment. But what I would say is I wouldn't take out your 50% allocation to MSCI World and replace it with a 50% allocation to AI. What I would do is say, right, okay, I'm going to have that as my differentiator in my portfolio, and I might put 2 to 5% in there, and I'm going to say, right, I'm going to forget about that for 10 years, and I'm going to come back. I mean, look at, I don't know if everybody saw overnight the value of NVIDIA. You know, $4.5 trillion now, right? Microsoft has gone down 10% in the last 2 months. But NVIDIA is almost, I think NVIDIA is bigger than every single stock market put together in Europe now. You know, it's 3 times as big as the FTSE 100, which is just insane when you think of some of the companies that are in there. So that's where I think the role of thematics comes in from that perspective. Thanks so much for that, and thanks for being honest about it, and allocation ratios as well, because this is also what we like to promote here at the exchange, that we offer you products, investors, to build your own portfolio, and we are very happy that now we are adding this first thematic. Hopefully there will be more. But yeah, we're here in Warsaw, and there's one thing I'd like to possibly challenge you a little bit about. So we've got a very, very good performance of the Polish market and indices recently. 130% broad index since 2022. Only today, year to date, our blue chips almost 40, mid caps 35. Still, when I did a little bit of research, didn't take me long, unfortunately, because there was not that much to research about. There's only like a couple of ETFs with a meaningful exposure to Poland, and none with a direct exposure to our indices. So, and the assets they manage are sizable, but nothing particularly special. So I wouldn't want to sound arrogant, but I'd venture saying that the investors are missing out on this opportunity to be invested in the growth of this country and our capital markets. Why is that so? And what would need to happen for them to be a little bit invested, maybe this 2-3%, or maybe even less, but a bit more than the MSCI indices would allow? Well, I think that's really interesting case study. You know, one of the attractions of Poland to me is there's no doubt, you know, countries like Germany, the UK, France are all the sick men of Europe today. You know, their economies are under a lot of pressure. You know, the growth isn't there, the populations are shrinking, the social welfare budget's too high, you know, there isn't productivity, and you guys have that all in abundance. You guys are all the opposite of that. You know, so no doubt you are going to get a bigger seat at the table in Europe. So the story, the economic story, the growth story, the long-term story of Poland is incredibly strong. And, you know, most of you probably have never heard of the term of a Moonie. A Moonie was a cult in the 70s where basically the leader basically asked the whole cult to kill themselves, and they all did. So it's a common term for a cult. And I class myself as an ETF Moonie. So I'm a cultist when it comes to ETFs. And I think that Poland is the next big frontier for ETFs in Europe because of that economic growth, because of the age of the population. And I think ultimately that just means that the inevitable march, that 25% growth, is going to happen here. And when we talked about the US being, you know, 3 to 5 years ahead of Europe, you know, I think countries like Germany and the UK, where ETF adoption is very strong, is probably 3 to 5 years behind Poland. It doesn't mean to say Poland isn't going to catch up. It is. It's going to grow, but it's going to be on that trajectory. It's just further behind. And that democracy of ETFs, the cost, the liquidity, the transparency, you know, it's one of the only financial products where you can instantly go on an e-commerce site like an mBank or an XBT or a Bosch and trade straight away. Amazon Prime gratification. If you try to do that with a mutual fund, you've got to fill a form in, wait 2 days, get your price, by which time the market could have moved 10% on that. I mean, if I said to my son tomorrow, you know, he had to trade a financial product and go and buy it and wait 2 days for his price, he'd laugh.
he'd say, I'm not doing that. You know, there's no way I would do that. I mean, if he went into a car garage and said, I really like that car over there to the guy and said, how much is it? And the sales guy said, oh, well, you've got to pay for it first, and then I'll tell you what it costs tomorrow. He would laugh at that, right? So that sort of whole democracy, price, liquidity, e-commerce friendly nature of it just means it's going to march. So I think that, you know, I think you've got a fantastic story in Poland. I think the adoption's coming, but I think you've got to have the vehicles to go and sell it. And it's a crowded space, right? There's thousands. I think this week was the first time in history where there's more ETFs than stocks. And underlying stocks, yeah. There's more ETFs on the planet than there is securities, equities, available, listed equities. So you're in a crowded space. So you've got to have vehicles to get out there and tell the story, and you've got to have people going out and telling that story. Yep. So us sitting here, we're talking to people who know that story. You've got to be sitting in Wisconsin, San Diego. I mean, 2/3 of our products at Han are listed in Mexico. Mexico is one of the biggest buyers of UCITS ETFs on the planet because of the tax efficiency of the product. You need to be in Mexico telling the story about Poland, because if you're not doing it, who is? Right? But you've got to. Well, yeah. Actually, I think the tequila is slightly better than the vodka, actually. But you know, we'll have that test. You shouldn't have said that here. But well, the vodka's more about the experience I had when I was 16, 17 about it, rather than anything else. But so I think the reality is, you know, you've got to have that sort of way to reach out to those investors, both with the messaging, the marketing, the sales, as well as the product. And I think if you do that, then for me, you're a bit like that story on the long-term trend, that 5 to 10 year story. Perfect. Thanks for that. I think it sends a very clear message to all of us here, to our asset management industry and financial markets in Poland in general. I have hundreds more questions for you, but this is to say thank you, but also, well, thank you for being here. And it's from the bottom of my heart. I mean, it's not a secret. Everybody nowadays can reach out to foreign products from wherever they are via different platforms. Not all the issuers want to make that commitment to be present, come to an exchange to a given country and list the products there. So thanks for the belief, commitment, and dedication. We are very happy to have you. Please give a round of applause to Hector. Thank you. Hector McNeil, CEO Han ETF i Marcin Opoka. Ja śmiem twierdzić, że jedna, chciałem powiedzieć z niewielu, nie, my mamy naprawdę doskonałych ekspertów na giełdzie, ale jedna z osób, która naprawdę na warszawskim parkiecie wie najwięcej o ETF-ach. Marcin, bardzo miło mi było posłuchać. I co pan na to, że mamy ETF na NATO? No można by było powiedzieć, że jak na lato, ale lato się kończy, a NATO się zaczyna i zaczęło się bardzo dobrze, co nas naprawdę bardzo cieszy. Trzymamy kciuki, żeby NATO trwało, nawet gdy lato się skończy. Marcin Opoka, bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Tak oto powitaliśmy na warszawskim parkiecie pierwszy tematyczny ETF NATO. Ja dopowiem, że mamy już w sumie 15 ETF-ów, ale nie mówimy ostatniego słowa. Debiut kolejnego jest zapowiedziany na jesień, jak się lato skończy. Zdecydowanie w tym roku dopiero się rozpędzamy. Bardzo dziękujemy. A couple of words in English for Hector and his colleagues that are hopefully following us in London. Thanks so much. We are very proud, very happy to have you on the Warsaw Stock Exchange. And I'm even more happy that this first listing has been very successful, which we can tell already. Congratulations on that. Bardzo dziękujemy. Dobrego dnia.